Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, w sumie na Waszą prośbę, o niebezpieczeństwach czyhających na nasze dzieci w domu. Nie tylko w sumie na nasze dzieci, bo na nas również. O niebezpieczeństwach, którym możemy zapobiec różnym wypadkom, myśląc już o tym podczas remontu, podczas budowy domu lub mieszkając, funkcjonując w danym wnętrzu również możemy się zabezpieczyć. Powiem 10 takich punktów, a ostatni będzie według mnie, znaczy też tak myślicie, chyba najbardziej niebezpieczny. Również dlatego, po pierwsze, dziecko może potem umrzeć, ale również dlatego, bo o tym często nie myślimy. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co według Was jest jeszcze bardzo ważne, jak się zabezpieczyć w domu, przed jakimi wypadkami powinniśmy ustrzec nasze dzieci. Jak zwykle zapraszam Was do mnie na Instagram i mój TikTok. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli nadal tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę. I poświęćcie proszę kilkadziesiąt sekund dla sponsora tego odcinka. Letys Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jest to dobrze przemyślane. Sklepy płacą prowizję, którą Letys Shops dzieli się z Wami. Taką prowizję możecie wypłacić na swoje konto lub na PayPal. Dostajecie prawdziwe pieniądze, a nie bon czy zniżkę. Po zalogowaniu się mamy prawie 3000 sklepów do wyboru, w tym Allegro, Honda View czy Empik. Klikamy w wybrany sklep. Teraz na Allegro, z którego w sumie często korzystam, jest cashback aż 7,25%. Instalujemy wtyczkę lub przechodzimy do sklepu bezpośrednio i normalnie, tak jak w każdym sklepie, wybieramy dany produkt. Dokonujemy zakupu, dajemy do koszyka, z tą różnicą, że pieniądze, a nie bon wraca na nasze konto lub PayPal. Zachęcam, bo przy remoncie domu można sporo zaoszczędzić. Ok, zaczynamy. Pierwsza rzecz, często te wypadki się zdarzają, czyli poparzenia. Mamy kilka okazji do tego, aby w domu się poparzyć. Przykładowo i pierwsza taka rzecz to piekarnik. Jeżeli wiemy, że przez najbliższe kilka ładnych lat będziemy mieli w domu małe dzieci, to warto zastanowić się i dać ten piekarnik wyżej. Nie na dole. Bo wiadomo, gdy go używamy, to się świeci. To przyciąga takie dziecko. Ono chce podejść, dotknąć i niestety poczuje gorąco. Zresztą i chyba bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, to powinienem powiedzieć na początku. Mając małe dzieci, czy wiedząc, że będą małe dzieci, w nosie miałbym modę, trendy i zrobienie domu w ten sposób, żeby było super nowocześnie, idealnie. Bardziej stawiałbym na bezpieczeństwo. Bo my możemy oczywiście zmienić sobie po kilku latach dany wystrój. Ale jeżeli danemu dziecku coś by się stało, no to wiadomo, że będziemy z tym żyli przez wiele lat. Tak więc w nosie miejcie modę w tym przypadku, trendy. Zresztą w każdym przypadku, tak jak ja Wam często mówię o tym, stawiajcie na bezpieczeństwo. Tak więc ten piekarnik lepiej dać wyżej niż niżej, a jeżeli go używamy, to tak naprawdę jeszcze usunąłbym gdzieś krzesła. Bo wiadomo, że dziecko jest sprytne i będzie na tyle ciekawskie, że to krzesło może sobie podsunąć. Przede wszystkim trzeba uważać. Piekarnik, ale i kominek. Słuchajcie, ja sam młody przyszedł na świat, ja już kominek miałem i się okazało, że jest taki ciekawski, że za każdym razem tam leci. Są na szczęście bardzo fajne zabezpieczenia odgradzające dane miejsce, w tym przypadku kominek, żeby dziecko nie podeszło. To samo można zastosować oczywiście do piekarnika, jeżeli mamy go usytuowanego na dole. Oczywiście są w ogóle miejsca, takie przegrody, które możemy zabezpieczać w domu, żeby dzieci nie podchodziło. Piekarnik, kominek, czajnik. O dziwo, czajnik, a nawet gorący kubek, bo miałem w rodzinie taki przypadek, że dziecko gorącą herbatą, wrzątkiem wręcz polało się i niestety wylądowało w szpitalu. Tak więc poparzenia to jest jedno. I my, dorośli, mamy w tych przypadkach poparzeń duży udział, duża nasza wina jest, ponieważ my często
sprawdzamy coś ręką, czy coś jest ciepłe, czy nie. I dziecko później również chce sprawdzić, już nie daj Boże pomoczyć sobie paluszek. No dobra, poparzenia, teraz punkt drugi, troszeczkę związane, uchwyty w kuchni. Zwróćcie uwagę na to, jakie macie uchwyty w kuchni, bo po pierwsze, mogą być one ostre, gdzie dziecko przewróci się i może być krzywda, wielki problem. Może się uderzyć, nabije sińca, będzie płacz. To chyba jest jeden z mniejszych takich problemów, ale też niebezpiecznych. Ale wystające takie relingi są świetną drabinką dla dzieci. One rewelacyjnie potem się wspinają i właśnie wchodzą na blat, a niech tam stoi ten gorący kubek, czy czajnik, czy niech coś się gotuje. Idziemy do punktu trzeciego i również często bagatelizowanego, po prostu nie przywiązujemy do tego wagi, a po prostu albo nie mamy takiej świadomości. Niestety rośliny są, to znaczy stety, są rośliny piękne, ładne, ozdabiają nam nasze mieszkania, domy, ale mogą być też trujące. Z tego co wiem, to nie jestem tym specjalistą, wydajcie znać, na które rośliny trzeba uważać, które rośliny trują. No, na pewno bluszcz pospolity, oleander bodajże, choćby kaktus, no może nie otruje, ale pokuje dziecko, tak? Trzeba na to uważać, odgrodzić, zabezpieczyć, tak? Czy gdzieś wyżej tak danego kwiata, no żeby dziecko po prostu z nim nie miało styczności. Kolejny punkt, punkt czwarty, to schody. I oczywiście wszyscy wiemy, że dziecko może spaść schodząc z takich schodów, dlatego na szczęście staramy się je zabezpieczyć. Mamy te furtki, które rewelacyjnie się spisują. Można je kupić za 100 zł, można samemu zrobić, nie ma problemu, ważne, żeby było. Kolejna rzecz, to dziecko trzeba kiedyś nauczyć chodzić po tych schodach, a moje zjeżdżało na tyłku, bardzo fajnie sobie radziło, ale jak zaczęło schodzić, to mnie skóra cierpła. Są taśmy, które możemy przykleić na dany schód, antypoślizgowe. Warto się zastanowić, ale wcześniej sprawdźcie gdzieś, czy jeżeli przykleicie, to później bez kłopotu zerwiecie, a nie zostanie ślad po tym. I trzecia rzecz związana ze schodami to balustrady. To możecie już podczas remontu lub budowy domu zrobić, zabezpieczyć, aby te balustrady, te trelki tak zwane, szczebelki były gęściej niż rzadziej. Słuchajcie, prawdę mówiąc, ja o tym nie pomyślałem. No nie wiedziałem, że też młody się trafi, ale trafił się. I mamy dosyć szeroko. I spokojnie, naprawdę spokojnie dziecko by przez to przeszło. Małe dziecko oczywiście. Ja, zorientowawszy się, że jest taki problem, dziecko jak zaczęło chodzić, to już tak nie potrzebowało w sumie łóżeczka. Rozebrałem łóżeczko i tymi szczebelkami, zwykłymi trelkami przymocowałem do balustrad. Miałem święty spokój. No, tak szczupły na szczęście nigdy nie był, żeby się przecisnąć przez te szczebelki. Ale trzeba uważać, bo nieraz na tym nie zwrócimy. Jasne, każdy zwraca uwagę na te schody, że dziecko może spaść ze schodów, ale na balustradę już niekoniecznie. Idziemy do punktu 5. Należy koniecznie zabezpieczać wszystkie szafki, szuflady, ale szczególnie z różnymi płynami typu Domestos, udrażniacze rur, oczywiście wszystkie lekarstwa. Najlepiej takie szafki zamykać na klucz gdzieś chować, ale nie mamy często zamka, no bo właśnie o tym nie pomyśleliśmy podczas na przykład wykonywania takich mebli. To są na szczęście zabezpieczenia różne, z którymi dzieci lepiej lub gorzej sobie radzą, no ale takie zabezpieczenie musi być. A najlepiej lekarstwa, tego typu płyny do góry, tam gdzie nie sięgnie. Bo jeżeli naje się cukru, pal licho. Ale jeżeli wypije taki płyn, to wiemy, jaka tragedia może się zdarzyć. Dobra, szybko do kolejnego punktu. I w tym punkcie będzie taka teoretycznie oczywista oczywistość, czyli prąd, gniazdka. Tak, wiemy, na szczęście są te zaślepki, dajemy, powinniśmy dawać koniecznie, bo dziecko jest ciekawskie i zabezpieczyć to. Tak,
to jest jedna rzecz, ale uważajmy też na wszelkiego rodzaju uszkodzone kable. Nie zaglądamy na to tak naprawdę często, bo tak troszeczkę jest tam nagięty, tak? Troszeczkę tam jest izolacja ściągnięta. Akurat to troszeczkę dziecko zainteresuje. Tak samo ostatnio bardzo modne są oprawy bez abażurów, czyli te gołe żarówki. Jeżeli to jest lampa stojąca, jeżeli to jest lampa na komodzie, na szafce i będzie zapalona, chociaż jak nie będzie zapalona to też, ale jak będzie zapalona to tym bardziej dziecko będzie ciekawskie, co to takiego fajnego, co tak się świeci, podejdzie, a jeszcze starego typu żarówki, które często bywają, niestety nagrzewają się mocno i znowu o poparzenie nie jest problem, albo nawet stłuczenie takiej żarówki i później skaleczenie się. Niby pierdoła, no mamy lampę, mamy fajną lampę, ale niebezpieczna może być to sprawa. Następny punkt. Mówiłem o tych szafkach, szufladach, przede wszystkim o tym, żeby dziecko nie wyciągnęło tam czegoś, albo żeby nie robiło nam porządku, bo bardzo lubią sprzątać dane szafki, ale, i to jest właśnie po punktu kolejnego z drzwiami związanego, również po to, żeby nie przyczasnęło sobie paluszków. W drzwiach to się bardzo często dzieje, dlatego mamy te stopery, te blokady i warto je dawać. To kosztuje na szczęście grosze, warto to dać, no chyba że drzwi mamy na stałe zamknięte, no to tam ok, luz, ale jeżeli nie, no bo do łazienki nie będziemy mieli na stałe zamknięte, no to żal by było tego bólu, tego płaczu, tego krzyku, zabezpieczmy te drzwi. Kolejna sprawa to prowizorki. I to normalnie nam się zdarza, coś co jest, co będzie, właśnie jakiś kabel, który nam wisi, tak, do telewizora, jakiś przedłużacz i tak dalej, a dziecko będzie szło i ciągnęło. Albo rzeczy, które nadają się już do remontu, na przykład wystarczy lekko, oderwana tapeta. Dziecko może to odrywać dalej. Spróbuje, czy to jest smaczne. Dlatego na to też zwróćmy uwagę. Odpadający tynk, tak żeby się wapna nie najadł, gładź. No niestety przy takim dziecku, niestety, no powinniśmy przy takim dziecku po prostu przewidzieć i przemyśleć wszystko. Idę do następnego punktu, ale uważajcie na te prowizorki, które istnieją wiele lat, no ale przy dziecku nie powinno być. Teraz punkt 9 i zanim powiem o tym, według mnie jednej z najgorszych, najtrudniejszych rzeczy, to coś, o czym też możemy sobie pomyśleć, przewidzieć to podczas remontu czy budowy domu, ale przede wszystkim podczas zakupu mebli. Należy uważać na kanty szafek, stołów, stolików, krzeseł, bo są bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że dziecko przewraca się, jak się uczy chodzić, ale jak jest już starsze, może się przewrócić. No i jeżeli upadnie na kant takiego stołu, to może być tragedia. Oczywiście należy zabezpieczyć wtedy, a są gumowe narożniki, które nakładamy na tego typu meble i super, musimy je nałożyć, lecz może wcześniej warto już o tym pomyśleć, jeżeli jesteście w takim wieku albo wiecie, że będziecie mieli po prostu niedługo małe dziecko, to kupić już meble o obłych kształtach. Tak jak mówię, w nosie miejcie modę, bo może Wam się podoba kanciaste, przeżyjecie te kilka lat, nie w trendach, przeżyjecie, a dziecko będzie bezpieczne. Dobrze, kolejny, ostatni, 10. punkt, według mnie bardzo ważny z dwóch powodów. Pierwsze, niesie wielkie niebezpieczeństwo ze sobą, drugie, często o tym nie myślimy. Jesteśmy eko, świetnie, segregujemy różne rzeczy świetnie, super, segregujemy też baterie. I te baterie są bardzo niebezpieczne. Pewnie nie jeden z nas słyszał o takim wypadku, niestety śmiertelnym, gdzie dziecko połknęło baterię. Musimy mieć baterie, czy to dobre, czy zużyte, schowane, ok, niech to będzie posegregowane, ale schowane gdzieś tak, gdzie dziecko po prostu tego nie znajdzie, nie weźmie, nie dotknie i przede wszystkim nie połknie.
a niestety u mnie, no, powiedzmy, dalecy znajomi mieli taką tragedię, dlatego ostrzegam i proszę, zwróćcie na to dużą uwagę. To było 10 takich punktów. Jestem bardzo ciekawy, na co Wy jeszcze zwróciliście uwagę, z czym mieliście do czynienia. Proszę, piszcie w komentarzach, piszcie, bo to jest bardzo ważny odcinek i mam nadzieję, że dotrze do wielu osób. Udostępniajcie go, bo o tragedię nie problem, ale możemy temu przeciwdziałać. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest przydatny. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli nadal tego nie zrobiliście. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.